Weekend akwarystyczny to wydarzenie, które w pełni oddało ducha prawdziwej miłości do akwarystyki. Przez 2 dni miłośnicy podwodnych ekosystemów mieli niepowtarzalną okazję zobaczyć różnorodne zbiorniki, zarówno biotopowe, jak i dekoracyjne, a także wziąć udział w szeregu prelekcji prowadzonych przez ekspertów. Wystawa nie tylko zachwycała wizualnie, ale również oferowała bogaty aspekt edukacyjny, który sprawił, że każdy uczestnik mógł wynieść z niej cenną wiedzę. Tym, co nadawało wystawie wyjątkowego charakteru, był fakt, że większość zbiorników została przygotowana i zaprezentowana przez pasjonatów akwarystyki, przez hobbystów. To właśnie oni z ogromnym zaangażowaniem i miłością do tej dziedziny stworzyli te niezwykłe podwodne światy, które mogliśmy podziwiać. Każdy zbiornik był owocem indywidualnej wizji, czasem również wielomiesięcznej pracy, co sprawiło, że ekspozycja miała bardzo osobisty, niemal intymny charakter. Tylko kilka stoisk należało do profesjonalnych sklepów akwarystycznych, co podkreślało wyjątkowość całego wydarzenia. Ta pasja była wręcz namacalna i to ona nadawała tej wystawie unikalną energię. Całe wydarzenie zostało zorganizowane przez Górnośląskie Stowarzyszenie Akwarystyczne. Możemy już rozpocząć nasz 12. Śląski Weekend Akwarystyczny, tak długo wyczekiwana impreza na Śląsku. Dzięki temu wystawa miała nie tylko komercyjny, ale przede wszystkim społeczny wymiar. Spotkanie pasjonatów z całego kraju, którzy dzielili się swoją wiedzą, doświadczeniem. Stworzyło atmosferę pełną wzajemnych inspiracji i nauki. To, że zbiorniki były zaprezentowane przez hobbystów, sprawiło, że każdy mógł znaleźć tu coś dla siebie. Zarówno początkujący, jak i bardzo doświadczony akwarysta. Szykuję się na wystawę. W tym roku biorę ze sobą kilka zbiorników. Biorę jeden, drugi i trzeci, który muszę przerobić, bo wsypałem, jak widzicie, substrat, ale ten substrat mi nie pasuje do dekoracji, bo w środku chciałem umieścić jedno z tych drzew, które ostatnio robiłem. Jakoś w momencie, kiedy to w ten sposób wrzucę, jakoś mi to nie pasuje. Myślę, że zamienię ten substrat na piasek i biorę ze sobą również drzewka, żeby Wam pokazać, jakby ktoś chciał zobaczyć na żywo, jak to wygląda po sklejeniu tego wszystkiego. Wstępny zarys mam ułożony, jeszcze mam takie drobniejsze kamyki, jeszcze wezmę coś tam, żeby z tyłu poukładać, ale to już na miejscu, no bo teraz myślę, że nie ma sensu tego robić, bo nawet kiedy to ułożę, to i tak w samochodzie całość się porusza i to się rozpieprzy. Dobra, tutaj szybkę przeczyściłem, zbiornik gotowy, muszę przygotować pojemniki do wody, bo wodę również będę zabierał swoją i ten zbiornik również jest gotowy. Much later. Pokażę Wam dzisiaj, jak to wygląda od zaplecza. Mam nadzieję, że jeszcze wszystko nie jest rozłożone. Jestem w piątek, zanim wystawa się w ogóle zacznie. Tylko jestem dość późno, bo przyjechałem po pracy, bo jest godzina prawie 17. Mam nadzieję, że wszyscy się jeszcze nie rozłożyli. Idziemy zobaczyć. Wszyscy już rozłożeni? Większość stanowisk była już rozłożona, więc niestety nie miałem ciekawych ujęć, jak noszone są duże zbiorniki. Część też była zakładana dopiero na miejscu. Głównie te prostsze aranżacje, które pewnie wyłapiecie oglądając całość. Do swojej dyspozycji dostałem aż za duże stanowisko, jak na tych kilka moich malutkich szkieł. Rozstawiłem tam wszystkie zbiorniki. Udało się bez żadnych uszczerbków dowieść wszystkie szkła. Zbiorniki rozstawiłem i dolałem do nich wody, a prezentowały się tak. Całe moje stanowisko. Dajcie znać, jak Wam się spodobało i czy widzieliście je może na żywo. Czy duża różnica pomiędzy tymi ujęciami, a tym, co zauważyliście. Cała wystawa Weekend Akwarystyczny nie ograniczał się jedynie do wystawy akwariów. Przez oba dni wydarzenia odbywały się liczne prelekcje i warsztaty, które były prawdziwą skarbnicą wiedzy dla pasjonatów. Te spotkania stanowiły doskonałe uzupełnienie całej ekspozycji.
dając uczestnikom możliwość zdobycia nowych umiejętności oraz pogłębienia swojej wiedzy na temat akwarystyki. W programie znalazły się m.in. warsztaty zakładania akwariów od podstaw, szczegółowe prelekcje o chorobach krewetek, fascynujące opowieści z wyprawy akwarystycznej do Ameryki oraz interesujące wykłady na temat gupików. Każdy mógł znaleźć coś, co odpowiadało jego zainteresowaniom i poziomowi zaawansowania. Zresztą wiedzę mogliście zdobywać nie tylko na prelekcjach, ale i również od samych wystawiających się. Każdy bardzo chętnie dzielił się tym, co wiedział. I tak właśnie udało mi się porozmawiać z kilkoma wystawcami. Ciekawe stanowisko grupy facebookowej bojownikiprofesjonalnie.pl, w którym znalazłem rybki, których już dość dawno nie widziałem, ale w innej formie, jak kiedyś je trzymałem u siebie. Tylko płetwy. Poproszę Kacpra, żeby coś o nich więcej powiedział, bo zajmuje się, troszeczkę chce przerobić tą rybę, żeby była bardziej dla naszych warunków, dla naszych domowych warunków. Kacper, ten wielkopłetw taki niewyrośnięty trochę. Tak, to jest celowy zabieg. To są mieszańce występującego u nas dosyć często w akwariach Macropodus opercularis w odmianach barwnych z najmniejszym gatunkiem występującym w naturze, czyli z Macropodus hongkongensis. I w tej chwili od 2 pokoleń prowadzę selekcję na wielkość, żeby uzyskać ryby, które mogłyby być alternatywą dla bojownika. Taka ryba do kostki, dorastająca powiedzmy do 8 cm z płetwami. Z tym, że te płetwy stanowią prawie połowę długości ciała, więc... To te, co są tutaj, to mamy już dorosłe osobniki, takie to okazałe, są czy jeszcze ryby. starasz To się... są półroczne ryby, one myślę, że jeszcze odrobinę urosną, ale to już jest spory krok do przodu, jeżeli chodzi o mniejsze rozmiary tych ryb. Jak z odchowem łatwiej to utrzyma niż bojownika, jak z tymi chorobami później tego wszystkiego? Jeżeli chodzi o choroby, to jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby te ryby zachorowały. Aha. Są bardzo odporne. Mamy tutaj też outcross do dzikiej krwi, która też wzmacnia tą pulę genetyczną. Ryby są znacznie odporniejsze niż to, co utrzymujemy od dłuższego czasu w akwariach. Nie są tak wrażliwe. Nie są też wrażliwe na niższe temperatury. U mnie w odchowie na zewnątrz wytrzymują spokojnie spadki do plus 8 stopni. No to bardzo mało. Więc, no to fajnie, bez grzałki można by tak, to tak, trzymać. zdecydowanie można trzymać to bez grzałki w akwarium. No i chodzi o to, żeby do tych kostek takich standardowych, które mamy 20-litrowe, żeby wyhodować wielkopłetwa, który bez grzałki sobie tam spokojnie poradzi. Będzie trochę wolniejsza przemiana materii, łatwiej o utrzymanie warunków. Więc no myślę, że będzie to ciekawa alternatywa. Ale towarzyska ryba, czy raczej musi być pojedyncza? Zdecydowanie nie jest towarzyska, raczej zalecałbym trzymanie tak jak bojowników, czyli pojedynczo. Samice są dosyć zgodne, w większych zbiornikach samce też potrafią całkiem nieźle współegzystować. Nie jest to może aż tak duża agresja jak w przypadku bojowników z kompleksu Splendens, ale mimo wszystko czasami dochodzi do jakichś drobnych uszkodzeń. A tu jeszcze pracujesz nad tym, żeby one były jeszcze mniejsze, czy to już jest taka wielkość, jaką chcesz osiągnąć? Myślę, że ciężko będzie je zmniejszyć bardziej. Tutaj już są takie osobniki, które są moim wielkości takiej, jaką chciałbym uzyskać. Nie wszystkie oczywiście, bo są 2 samce odrobinę większe, jeszcze jakaś tam zmienność genetyczna występuje, ale pracuję nad odmianami barwnymi w tej chwili. A kolory, będziesz jeszcze pracować nad kolorami, czy pracuję, chcesz, żeby mam w tej chwili całkowicie pozbawione wzoru niebieskie w pełni ryby, młode. Mam w pełni brązowo-czerwone, nie wiem jak się jeszcze wybarwią. No i mam snake skiny, które mają bardzo drobną siateczkę z linii przecinających się i też wyglądają bardzo atrakcyjnie. Czyli jest szansa, że one będą też różne kolory, tak jak na przykład bojowniki, tak? Tak, zdecydowanie. No i oczywiście jest też praca nad crown tailem, czyli tymi osobnikami z płetwami mocno postrzępionymi, rozchodzącymi się na wszystkie strony. A co do diety, wszystkożerne czy? Wszystkożerne, absolutnie niewybredne, spokojnie radzą sobie i na suchym, i na żywym pokarmie. Super, to mam nadzieję, że Ci się uda jak najprędzej osiągnąć to, co byś chciał, bo no myślę, że ze 2 ryby lata fajne i warte uwagi. Dziękuję. Dzięki. Na tym stanowisku znalazłem jeszcze jedną barwną postać. Tomasza. Zajmuje się on hodowlą bojowników.
pojemności zbiornika dla bojownika? Bo wiem, że są też bojowniki trzymane w takim czymś, jak macie tutaj z Tajlandii buteleczkę. Jaka docelowy ten zbiornik? Nie docelowy, minimalny, bo to minimalny. Minimalny litraż, jaki polecamy, to jest 20 litrów. Uważamy, że to jest taki optymalny rozmiar dla bojownika, gdzie w miarę jesteśmy w stanie utrzymać jakieś stabilne parametry i zamontować ten filtr, który my zalecamy mimo wszystko, ponieważ w mniejszych zbiornikach tak samo montaż takiego filtra jest po prostu problematyczny, gdyż bojowniki lubią, jak wiemy, wodę o spokojnym nurcie. I w 10 litrach nie jesteśmy w stanie praktycznie skręcić tak filtra, żeby on dawał, po prostu nie robił pralki w akwarium tak zwanej. My staramy się wpajać ludziom u nas na grupie, czy też przez strony, przez różne artykuły, które piszemy, to 20 litrów, jakie bezpieczne minimum dla bojowników. I taki 10 rozmiar litrów za mało. 10 litrów uważam, że jest za mało dla bojownika. Ale głównie z uwagi na ten nurt, czy po prostu przez litraż, że to jest za mało? Litraż tak samo. Czyli Uważam, że ani pojemność. litraż, ani montaż w takim zbiorniku filtra jest utrudniony i po prostu uważamy, że 20 litrów i więcej. Ta ryba też inaczej się zachowuje. Jakby był mały zbiornik, abyśmy po prostu zamiast filtracji wymieniali mu często wodę, dbali o to, żeby ta woda była często podmieniana, żeby dobrej jakości była? Tak, ale mamy dużo osób, które tych podmian zapominają robić. Dlatego czyli już na przyszłość mówisz, na przyszłość, po prostu dla osób, które... Nie zalecamy po prostu mniejszego zbiornika. Jest problematyczny, mamy doświadczenie z grupy, gdzie co chwilę jakieś problemy są z rybami, szczególnie z płetwami, odmian długopłetwych, spowodowane złą kondycją wody. Dlatego mówimy 20 litrów, nawet jak tutaj mamy na wystawie 30-litrowe kostki, jak widzimy bojownik super reaguje, pręży się, także jest bardzo aktywny. Twój bojownik z twojej hodowli? Mój bojownik. Twój odchów czy... Ten akurat nie, to nie jest mój odchów akurat. Z odchowu mojego są Albi i tamten ostatni HMPK. Bo zajmujesz się również rozmnażaniem bojowników. Tak, Dużo masz tego u siebie? No w tej chwili dość sporo, bo tam jest około 30-40 zbiorników. Też mam w różnych konfiguracjach, bo mam te zbiorniki niektóre dzielone po prostu ze względu na ilość ryb, jaką posiadam. Ale to dla siebie, czysto hobbystycznie czy Czysto na hobbystycznie dla siebie. Próbuję, mam trochę odmian dzikich, bo mam i beta persefony, i beta hendry, tutaj jak widzimy beta albi margiaty. Także jest tego trochę. Wcześniej jeszcze posiadałem king crown tile, alieny. Było tego naprawdę dużo. Teraz zostały praktycznie dzikie, jakieś tam pojedyncze half moony i zaczynam znowu w HMPK, czyli te odmiany krótkopłetwe gdzieś tam rozmnażać. Gdyby ktoś chciał w domu spróbować rozmnażanie, to jaka konfiguracja? 1, 2, 1, 3? Nie, do tarła podchodzimy zupełnie inaczej, ponieważ ryby łączymy tylko na czas tarła. Ja robię to teraz ogólnie w akwarium docelowym. Wcześniej tarła robiłem w osobnych zbiornikach, lałem tam 15 cm wody i tam wpuszczałem ryby od najpierw samca, żeby się zaklimatyzował, żeby po prostu oswoił się ze zbiornikiem, później wkładamy samicę w jakimś przeźroczystym naczyniu. Wtedy bojownik buduje samiec gniazdo i tam po jednym dniu wypuszczamy samicę i następuje tarł. Ale to tak trzymasz z powodów bezpieczeństwa, bo ten samiec zamęczy te samice się zamęczą pomiędzy sobą, czy... Dwa samce nie ma możliwości takiej, żeby je trzymać, ponieważ się, no wiadomo... A w dużym zbiorniku większe zbiorniki, czy też raczej lepiej nie? Musiałby być już bardzo duży zbiornik, ale bojowiki bardzo typowo duży, hodowlane... 200 w górę, czy... No koło tego. No, myślę, że nawet może w ciut mniejszym, tylko bo one by wyznaczyły sobie rewiry, ale i tak dochodziłoby gdzieś do tych spotkań i tak jak mamy tą odmianę długopłetwą, to z płet nie zostało praktycznie nic. Jak one gdzieś by się zaczęły gonić, podgryzać. Dla bezpieczeństwa najlepiej jest bojowniki z kompleksu Splendid trzymać mimo wszystko osobno. Co do samic, samice też między sobą potrafią toczyć walki. Mają niektórzy te zbiorniki z samymi samicami. Ma to rację bytu jedynie według mnie, znaczy nie jedynie, ale głównie jeżeli samice są z jednego miotu. Wtedy te ryby jakoś tam się gdzieś dogadują, bo często były takie sytuacje, nawet obserwowałem na grupie u nas, że ludzie kupywali samice z różnych źródeł i po prostu po jakimś czasie z tych samic połowy po prostu już nie było. A to trzeba jakoś specjalnie dobrać te samice do siebie, czy po prostu idę, biorę, kupuję 2 samice, czy tam 1 samicę samca i wrzucam to do akwarium, czy jakbym chciał, czy ciężko jest to w ogóle rozłożyć? Żeby samicę z samcem?
rozmnożyć. No, żeby się doczekać tego wykupu młodych. Są takie sytuacje, gdzie samica i samiec po prostu nie podejdą do tarła, bo zdarzają się takie sytuacje mimo tam kilku prób, mimo odpowiedniego conditioningu, czyli tak jakby prezentowania sobie, bo najpierw sobie pokazujemy samca z samicą, żeby przyzwyczaić ich do swojej obecności, ale z reguły tarła u bojowników jest dość proste. Także tutaj większego problemu nie ma. Mówię, ja teraz rozmnażam w akwarium takim docelowym już, po prostu dopuszczam samicę, samiec buduje gniazdo, no i zaraz po tarle, jak już jest po wszystkim, samicę odławiam. A odchów młodych? Proszę? Odchów młodych ciężko zjedzą, czy... Odchów młodych nie jest taki skomplikowany, no kwestia wykarmienia, bo jak wiemy, młode zaczynamy karmić od pierwotniaków, później podaje jakieś nicienie mikro, później najczęściej wchodzi aluforus, jeżeli chce jakiś suchy, to też zaczyna później podawać. Tylko kwestia jest, że one gdzieś po 2-3 miesiącach zaczynają toczyć samce między sobą walki i trzeba niestety wszystko rozdzielać, prawda? I tego miejsca rzeczywiście sporo potrzeba, bo no jak mamy, dajmy przykładowo w tarle, nie wiem, z 50 samców, no to jest 50 osobnych zbiorniczych. To tak dużo jest z jednego miotu potrafi być? No więcej, czasami jest 200, różnie, zależy od miotu. Zależy od wielu czynników, prawda? Ja jeszcze po tarle odławiam także samca. Jak ten samiec, jak już te młode same zaczynają pływać, także wyciągam samca. Niektórzy tego nie robią, ale ja dla pewności mimo wszystko wolę odłowić samca i wtedy już zajmuję się samym narybkiem. Super, dziękuję Ci bardzo. Postaram się pomęczyć Cię bardziej, jak mi się uda do Ciebie podjechać, jeżeli będzie taka możliwość. Nie zabrakło tu również chłopaków z warszawskiego forum akwarystycznego Bawarium. Zawsze jak przechodzę obok ich stoiska, to muszę się zatrzymać i pooglądać te ciekawe starocie. Co mamy u Was na stanowisku? Tu mamy stare pompki, tak? Brzęczki. Stare brzęczyki, stare pompy mechaniczne, to co produkowali sobie polscy akwaryści z braku dostępności tego na rynku w sklepach, więc jeśli ktoś miał jakieś trochę zdolności mechanicznych, silniczek z gramofonu, jakaś pompka, pompy paliwowe przerabiane. To jeszcze na chodzie jest, czy? Większość tych urządzeń mechanicznie da się uruchomić. Wszystkie mieszki, wszystkie gumowe są już niestety sparciałe, tak, bo to wszystko ma swoje lata, więc niekoniecznie. Do tego większość tych urządzeń, jak widać, nie są specjalnie BHP, czy wszystkie instalacje są na wierzchu, więc nawet nie próbujemy tego na wystawach podłączyć, żeby komuś krzywdy nie zrobić. Akwarium ramowe, stare to akwarium? To akwarium jest chyba gdzieś z lat 60. tak naprawdę. To troszkę już ma. Odnawialiście je, czy udało się, żeby było... Ono jest tak naprawdę tylko zasilikonowane przez nas po tylu latach, jak stało gdzieś tam w garażu, to kit, który tam jest pod spodem, się rozsypał zupełnie. Więc na potrzeby wystawy wozimy je tylko takie poklejone. Ono jest bardzo ładnie, jak sobie możecie zobaczyć na zbliżeniu. To jest rama stalowa obłożona dodatkowo zanitowaną ramą ze stali kwasowej prawdopodobnie. Nie odważyliśmy się tego spróbować zdejmować, tej ramy, żebyście się bo nie odtworzymy tego, a prawdopodobnie by się rozsypało zupełnie mimo wszystko. Filtracja? Tradycyjna, napędzana właśnie brzęczykiem. Stara kaskada. Dokładnie tak. Filtr taki przelewowy i to najczęściej w zupełności wystarczało, tak jest. I tu również pamiątki. Czy stare termoregulatory, czy właśnie pierwsze takie brzęczyki sklepowe. Dodatkowo, oprócz tych słodkowodnych, na wystawie zaprezentowano kilka zbiorników słonowodnych, w tym dwie malutkie solniczki, pełne barwnych ukwiałów. Uwielbiam słonowodne akwaria, kiedy są tak mocno zarośnięte, chociaż nie wiem, czy zarośnięte to dobre określenie. Szczególnie takie, w których roi się od życia. Koralowce, ryb miękkie, ukwiały. Tego typu aranżacje mają w sobie coś magicznego. Kiedy widzę tak bogato zaaranżowane zbiorniki, pełne różnorodnych organizmów, zawsze czuję, jakby wciągały mnie w zupełnie inny świat. Weekend akwarystyczny to wydarzenie, które łączyło w sobie piękną pasję i wiedzę. Zbiorniki biotopowe i zbiorniki dekoracyjne zachwycały różnorodnością i kreatywnością, a fakt, że większość z nich została stworzona przez hobbystów, nadawał wystawie unikalny, osobisty charakter.
2 dni wypełnione prelekcjami i warsztatami były niezwykle wartościowym doświadczeniem, które pozwoliło uczestnikom nie tylko podziwiać, ale również uczyć się i doskonalić swoje umiejętności akwarystyczne. Była to prawdziwa uczta dla każdego miłośnika podwodnych światów. Zobaczyć tutaj można było zarówno te popularne gatunki, jak i takie, które są praktycznie niespotykane w żadnym sklepie. Wystawa odbyła się już po raz 12. Kiedyś organizowana była corocznie, jednak ze względu na zawirowania ostatnich lat nastąpiła mała przerwa. Obecnie planowany jest powrót do regularnego cyklu. Dlatego już teraz zapraszam na kolejną edycję w przyszłym roku. Tegoroczne wydarzenie miało miejsce w Miejskim Ośrodku Kultury w Zabrzu w dniach 21 i 22 września. I moi drodzy, wiem, że to jest dużo, ale jeżeli uda się wbić pod tym filmem 600 łapek, to od razu publikuję film z pokazem zakładania akwarium prowadzonym przez Marcina Zająca, wielokrotnego mistrza w aquascapingu. Wiem, że to dużo, ale wierzę w Was. No i dobra, na koniec proszę mi się tutaj przyznać, kto z Was nie był na tym wydarzeniu i dlaczego. Zapraszam do zobaczenia któregoś z filmów, które właśnie wjeżdżają na ekran. Pozdrawiam Was serdecznie, hej! Już po wystawie najwyższy czas zbiorniki odłożyć na swoje miejsce.